No płynie się naprawdę niesamowicie. To jest najpiękniejsze żeglowanie w moim życiu, jakie miałem. Niesamowita pogoda, przepiękny wiatr, fajna fala, nie duża, nie mała. Łódka się fajnie trzyma, jest samowystarczalna. No to dzień pierwszy mojej wyprawy. Właśnie wypłynąłem z Lelystad i płynę na północ. Myślę, że przede mną dzisiaj około 12 godzin żeglugi. Pogoda całkiem sprzyjająca, wiatr od 10 do 14 węzłów. W porywach gdzieś myślę około 20. Dużo słońca, jakieś tam zachmurzenie, ale wszystko ma się rozchmurzyć, rozpogodzić, także będzie git. Po mojej lewej stronie mija właśnie Enkhuizen i po prawej widać już z taborem celujemy na wejście do śluzy. I tam już wchodzimy w ten frislandzki rejon w kierunku Freeland. Problem jaki tutaj mam, to jest brak jakiegokolwiek zasilania baterii, nie mam ani solarka, ani żadnego wiatraka, a ten autopilot potrafi troszeczkę pociągnąć, szczególnie w takich warunkach, jak dużo musi pracować. Mamy tu lodówkę, która chodzi, w nocy będą światełka nawigacyjne, troszeczkę prądu ciągnęły. Testuję aktualnie, na jak długo całkowicie naładowane baterie wystarczą, no i zobaczymy, co tam potem. Około godziny 19 zmieni się kierunek prądu, po drugiej stronie tamy i będę chciał się tak właśnie tam władować pomiędzy 18 a 19, żeby ten prąd jak najbardziej wyniósł mnie na północ, bo to zawsze pomaga, to jest dodatkowy węzeł, 1,5 węzła w kierunku, w którym płynę. Po mojej prawej stronie właśnie mijam miasteczko Hindelopen, bardzo urocze miejsce. Jest to taka mała mieścina, gdzie w zasadzie samochodem nikt nigdy tam nie pojedzie, bo nie ma po co, ale łódką jak najbardziej wpłynąć do mariny. Miasteczko samo w sobie jest tak urocze, że ma się wrażenie, że w zasadzie chodzi się po jakimś skansenie. Jest bardzo malownicze. Ostatnie 15 mil do Freeland będzie pod prąd. Próbowałem troszeczkę podejść, ale mam prędkość 2 węzłów, to będę płynął tam naprawdę do rana. Także parkujemy na Harlingen, zobaczymy co słychać na mieście. Jutro raniutko wyruszam dalej. Jak już dopłyniesz do portu, do swojego celu i wyjdziesz na ląd, to jesteś bohaterem sam dla siebie. Jesteśmy tu na takiej wielkiej planszy. To może ten cały akt. Jest taka wielka plansza, na której są tam różne przeszkody takie ponakładane. Jakieś tory wodne, wypłycenia, jakiś wrak, jakieś boje, jakieś tam inne historie, jak to przeważnie bywa na mapach. Taka wielka jedna plansza i ty musisz przejść z A do B, omijając te wszystkie przeszkody, poruszając się zgodnie z przepisami. Ale masz jeszcze do tego 3 naturalne czynniki. Prądy morskie, fale i wiatr. Kierunek wiatru. I jak już sobie z tymi wszystkimi czynnikami poradzisz, to poradzisz już sobie ze wszystkim innym. Wyprawa jest zajebista. Całym pięknem jakoby tego wszystkiego jest to, że jak już dopłyniesz do portu, do swojego celu i wyjdziesz na ląd, to jesteś bohaterem sam dla siebie, rozumiesz? O to tu chodzi. Jesteś bohaterem sam dla siebie. To nie jest takie podróżowanie, że wiesz, wsiadasz w samolot i wysiadasz na jakiejś wyspie w hotelu, raz, tam się bawisz i potem znowu w samolot i hop do domu. Tutaj całą podróż jesteś w tym miejscu skazany na siebie. Cała twoja energia skupia się na tobie i na tym, co jest dookoła. Jesteś tu i teraz, uważny i tym żyjesz. Nie? I ta cała, wiesz, historia, ta podróż jest o wiele dłuższa niż tylko skok samolotem, zabawa i powrót. Rzeczy, które tu widzisz i doświadczasz, tego nigdy nie zobaczysz na lądzie. To wszystko jest ze sobą połączone. To są te magiczne momenty, na których warto żyć. Widzisz, taka wyprawa na Helgoland
to ona ma kilka wymiarów, nie? Bo normalnie można wejść na prom i z Cuxhaven tym promikiem sobie szybko przepłynąć na to Helgoland, pochodzić i wrócić. Mój znajomy pojechał do Chin rowerem, rozumiesz? I ta podróż, cała historia zostanie w jego pamięci do końca życia, bo to jest opowieść, nie? To nie jest tylko pojechanie, pobawienie się i powrót. To wszystko to jest jedna opowieść. Cała ta podróż, krok po kroku, godzina po godzinie. Ja już tu siedzę którąś godzinę i mi ten czas tak szybko leci. Ja nie wiem jak to jest możliwe w zasadzie, że on tak szybko leci. Tutaj ma się zupełnie inne poczucie czasu, przestrzeni i odległości. Wszystko tu wygląda inaczej. To jest jedna wielka opowieść i teraz jak po tej opowieści dopływam do celu i wysiadam, to jestem bohaterem sam dla siebie. Rozumiesz, tam najprostsza herbata z cytryną smakuje lepiej niż jakieś najdroższe whisky na świecie. Jesteś w fazie flow przez cały ten czas. Żeglarstwo sprowadza ludzi do podstawowych potrzeb. Kiedyś olbrzymim osiągnięciem dla mnie było po prostu popływanie zwykłą taką żaglówką na jeziorze samemu. To było dla mnie wielkie osiągnięcie. Ja byłem z siebie bardzo dumny, jak to zrobiłem pierwszy raz, że już potrafię sam. A dzisiaj w zasadzie to tak wciąż czuję, że się rozwijam. Wciąż czuję, że wszystkie takie osiągnięcia jak to, one wpływają w jakiś sposób na mnie. To jest podniesienie swojej świadomości na kolejny poziom po prostu. Trzeba takich rzeczy robić jak najwięcej. To jest coś, co trzeba zobaczyć, co trzeba doznać. Nie da się po prostu tego opisać albo zobaczyć na zdjęciu. To trzeba przeżyć. Żeglarstwo trzeba przeżyć. Tyle rzeczy nowych, ile nauczyłem się w temacie żeglarstwa, to bania mała. Tylko mi się wydaje, takie epizody czynią z nas mistrza. Wystawiać się na prawdziwe challenge, na prawdziwe opowieści, bo tam dowiadujemy się, kim my tak naprawdę jesteśmy.